Hej, tu Body Beauty. Cześć, mam na imię Martyna. A ja jestem Monika. Dzisiaj ulubieńcy kolejni i to są sierpniowi ulubieńcy, czyli kolejny odcinek z naszej miniserii. Nie ma co przedłużać, zaczynamy. Zacznijmy może najpierw od kategorii do zmywania, czy? Do zmywania, tak. Ja mam dzisiaj piankę i to jest pianka z Sally Max Noni Acne Cleanser. To jest pianka, która zawiera 0,5% BHA, więc dość niedużo, ale dzięki temu można ją używać codziennie. Ja nie robię tego codziennie, używam jej parę razy w tygodniu, ale naprawdę super się sprawdza. Ma całą masę takich składników, które pomagają w odbudowie naszej skóry, też koją ją, więc jeżeli macie taki problem, że Was ten kwas BHA podrażnia, to zdecydowanie bardzo bym ją polecała. Teraz mam duży problem z zatkanymi porami, więc używam ją znacznie częściej i naprawdę fajnie się sprawdza. To, co jest naprawdę chyba najważniejsze, to, że nie podrażnia skóry, ale przy dłuższym stosowaniu, przy regularnym stosowaniu naprawdę widać różnicę. Więc polecam ją, jak macie problemy trądzikowe, bo jest dedykowana właśnie osobom z trądzikiem. Dla osób, które na przykład mają troszkę delikatniejszą może skórę i od czasu do czasu właśnie potrzebują takiego lekkiego złuszczania. Tak, myślę, że się bardziej sprawdziła. Myślę, że się sprawdzi, bo też to jest fajne, że jest ta piana, co nie? Więc jak ktoś na przykład nie lubi toner paców, nie lubi tego przecierania, to jest takie delikatne, więc można spokojnie zostawić na przykład, nałożyć tą pianę, trochę wymasować, zostawić na minutę, ja tak robię, i potem zmyć i nie czuć żadnego ciągnięcia, nic nie czuć, więc jest to naprawdę fantastyczny produkt i wydaje mi się, że niestety bardzo niedoceniany. No też mi się wydaje, bardzo niespotykany bardzo fajny w ogóle kolor, mi się bardzo podoba. Tak, kolor jest fajny, ale właśnie w Korei ja akurat nie stosowałam jeszcze tego serum. Serum z tej serii jest bardzo popularne, Noni Ampoule, ale ta pianka niestety mało i niestety też właśnie na zagranicznym rynku. Sally Max w ogóle chyba jest słabo, Sally Max chyba nie jest zbyt popularna. Dajcie nam znać, czy w ogóle kojarzycie tą markę w Polsce, bo ja też nie jestem 100% pewna, czy jest taka dostępna. Choć chyba niektóre strony internetowe miały, ale i tu poprosimy o komentarze. Dobra, przejdźmy dalej. Ja nie mam nic do zmyjki, ale za to mam toner i oczywiście mam tutaj mój Real Barrier. Tego nie mam dużo użytego, ale słuchajcie, jest bardzo wydajny. Ja prawie go codziennie używam, czasami 2 warstwy nałożę tego. Używam go teraz wieczorem, bo to jest gęsty, bardzo gęsty. Widać. Tak, bardzo gęsty, bardzo taki mleczny produkt i on naprawdę nadaje się, kiedy mamy bardzo mocne problemy skórne, bo ani nie obciąża naszej skóry, dobrze ją nawilża i żadnego problemu nie miałam właśnie, jeżeli chodzi o dodatkowe podrażnienia. Miałam też inną raczej mam nadal inny toner mleczny, ale tamten na przykład czułam lekkie takie szczypanie, jak po pierwszym takim nałożeniu. A tutaj nic nie czułam, jestem naprawdę z niego zadowolona i to jest właśnie produkt, który ma wzmocnić naszą barierę hydrolipidową, więc myślę, że naprawdę rewelacyjny jest. Tak, to co do bariery, ja też mam toner! I to jest toner, który na koreańskim rynku był bardzo popularny, wydaje mi się, parę lat temu. To nie jest żadna nowość, to jest toner z Manio Bifida Biome Ampoule Toner i to, co jest ciekawe, to jest toner, który ma być też ampułką. Więc on jest taki dość bardziej konkretny i to, co jest fajne, to faktycznie ja mam wrażenie, że on pomaga wzmocnić barierę skóry. Może on się nie sprawdzi, jak macie naprawdę naruszoną barierę hydrolipidową, ja wtedy go nie używałam, ale jak potrzebujecie czegoś, co ją tak wzmocni i po prostu coś, co pomoże Waszej skórze być zdrowszą i silniejszą, to właśnie jest ten toner. On jest bardzo fajny, bardzo dobrze nawilża, więc ja też lubię sobie z niego robić taką mini maseczkę, zwłaszcza na te rejony twarzy, które potrzebują takiego dodatkowego boostu nawilżenia i wśród tonerów nawilżających, których używałam, ten jest jednym z lepszych. Więc naprawdę w Twojej, jakby to powiedzieć, hierarchii. Tak, jest dość wysoko, tylko to faktycznie czuć, że on nie jest aż taki wodnisty. Tak, czyli to nie jest na bardzo tłuste skóry, w takie bardzo letnie pory, kiedy potrzebujemy tak naprawdę lżejszych produktów. Chociaż on też się bardzo dobrze wchłania i to, co jest ciekawe, właśnie on ma taką funkcję boosting.
Więc kolejny produkt, który nałożymy po nim, szybciej się wchłania i faktycznie jest to prawda. O, no to jest bardzo dobrze, że powiedziałaś, bo może naprawdę się przydać komuś taka informacja, nie? Dobra, no to przejdźmy dalej do kolejnego produktu. Ja nie mam żadnej ampułki, ty chyba też nie masz, z tego widzę, więc maseczki. Bo po ampułkach serum przechodzimy do maseczek. Ja nie wiem, czy ja już opowiadałam o tej maseczce w moich ulubieńcach, ale prawdopodobnie ponownie wraca tu, bo naprawdę fajna jest ta maseczka. Ja ją bardzo polubiłam, nawet kupiłam, słuchajcie, na Kupangu całe opakowanie, bo było dużo tańsze. One kosztowały 10 000, a jest tutaj 10 maseczek, więc po 1000 naprawdę się opłacało i ja jestem naprawdę z nich zadowolona, ratuje moją skórę. Już chyba użyłam z takich 5, a wiecie, że ja za często nie używam maseczek. One naprawdę pomagają w barierze hydrolipidowej jeszcze tak bardziej jakby ją uspokoić, moim zdaniem. I co jest ważne właśnie, nie wiem czy ona się nadaje, bo jej nie używałam, kiedy miałam bardzo mocno podrażnioną skórę, ale właśnie teraz, kiedy mam już tak lekko wychodzę z tego problemu, to powiem Wam szczerze, naprawdę dobrze się spisuje i widzę jak rano taką mam ładnie wygładzoną tą skórę, nie widzę takich podrażnień, nie widzę tej czerwonej takiej skóry, więc naprawdę jeżeli macie dostęp do niej, to polecam. Co prawda jeden minus to moim zdaniem jest ta folia plastikowa, nie wiem po co ona tam jest, naprawdę niewygodnie mi się jej używa. Wiem, że ma oddzielić tą maseczkę i w ogóle, ale zanim nałoży się tą maseczkę, potem ściągnie się tą folię, ta folia jeszcze tam to bo jest. ty tak robisz? No bo ja nie Wiesz, co ja robię? Ja po prostu rozdzielam od razu i nakładam maskę. No widzisz. Nie wiem, co jest odpowiednią metodą, nie wiem, jak się właśnie, powinno robić. Bo tak naprawdę nie ma tutaj informacji, jak powinniśmy je nakładać, ale dla mnie to jest niewygodne. Wolę już się bawić chwilę z tym, niż z takim plastikiem niepotrzebnym dodatkowo. Tym bardziej, że daje do ekologii trochę minus. No to jest duży minus, ale niestety przy tych właśnie hydrożelowych maskach zazwyczaj to jest, nie wiem, może chodzi o to, żeby one się nie skleiły, nie skleiły się ze sobą. A, to jest jeszcze taka nietypowa, bo to jest water gel. Tak, ona jest właśnie nie taka typowo hydrożelowa, tylko tak fajnie przylega do skóry. No to jest taka inna maseczka niż na przykład znamy. Nie znam innej takiej podobnej. O, tak mogę być. Dobra, nie przedłużajmy, jedziemy dalej. Dobrze, ja tutaj mam maskę z Mediheal, tylko taką trochę inaczej wyglądającą. To jest maska, jak jesteście z nami od dawna, którą na pewno kojarzycie z filmiku o nowościach pielęgnacyjnych sprzed paru miesięcy. Wtedy Martyna ją próbowała. Ja tutaj akurat mam tą Tea Tree, która ma dobrze działać właśnie na skórę transikową, ukoić ją. Też jest ta Madecasoside, ją też lubię. I prawda jest taka, że większość tych masek, dużym minusem tych masek jest to, że niestety jak już je polubicie, to nie ma takiego worka z proszkiem. Dobra. Worka z proszkiem, tak, to co ja mam, więc jakby ja mam dwie ulubione maski z takich dostępnych za granicą. To polecałabym właśnie te z Mediheal, a takie, które można kupić w Korei, to właśnie ten worek z proszkiem kilogramowy, co jest bardziej eco-friendly, ale naprawdę ja się zakochałam w tych maskach. Mam wrażenie, że zwłaszcza właśnie w tą sierpniową pogodę, one obniżają temperaturę naszej te maski obniżają temperaturę naszej skóry, przez co pomagają zredukować wydzielanie się sebum. Więc ja faktycznie widzę znaczną różnicę, też co jest fajne, jak nałożycie ampułkę, jakiś serum zaraz przed zastosowaniem tej maski, wszystko się super wchłania, jest chłodek na twarzy. Jedyny minus to, że niestety trzeba sobie potem twarz trochę doczyścić z tych pozostałości, ale no, dla mnie to nie jest aż taki duży minus, więc polecam. No, bo inne maseczki to i tak musisz albo zerwać, albo ją w ogóle zmyć w całkowicie. Tak, albo musisz właśnie nawet te w płachcie wklepać, to osiada na skórze, a tutaj faktycznie mi się wydaje, że to jest super maska, którą można stosować pod makijaż. W sensie nie pod makijaż, tylko przed zrobieniem makijażu, bo potem po prostu ją ściągamy, nałożymy sobie tylko krem i wszystko fajnie wchodzi w skórę. Super. Jedna grupa to jest taka grupa właśnie dwóch produktów tej samej firmy i z tej samej kategorii. Kategorii można tak nazwać serii. Jest to Toriden i ja już o nim wspominałam w filmie o Toridenie, więc zapraszam Was serdecznie, jeżeli nie oglądaliście.
Plus chyba mówiłam, że może będzie moim przyszłym ulubieńcem i jest. Jest to zamiennik tak naprawdę dla mnie fizożelu. Uratował mnie tutaj, dlatego że fizożel naprawdę podrosła cena do jakichś 30 000 za takie małe opakowanie, więc ja dziękuję. Toriden za to kosztuje 20 000, naprawdę dobrze się spisuje. To jest ta seria Toriden Solid In z ceramidami 5D Multi Ceramide i jest naprawdę super. Krem jest gęsty, więc na pewno nie dla wszystkich, ale dla osób z zaburzoną barierą hydrolipidową i z osobami, które mają suchą skórę, w klimacie mieszkają, gdzie jednak ta wilgoć nie jest za wysoka, to spisuje się świetnie. Jeszcze muszę posprawdzać, jak będzie z makijażem współpracował, z pudrem, z podkładami, ponieważ jeszcze nie nakładałam od tamtego czasu, ale dam Wam update, jeżeli się spisze, to na pewno będzie super polecajką tego roku. Na pewno myślę, że się znajdzie. Drugim produktem to jest Toriden Solid In Lip Essence. Słowem mówiąc, dla Ciebie też on jest bardzo dobry, bo go używałaś. Nie spodziewałam się, naprawdę tanio to wychodzi, bo myśmy zapłaciły 7 000 za 2 opakowania, więc to naprawdę jest tanio. W przeciwieństwie do na przykład Laneige, które jest okropnie drogie. Tak, i moim zdaniem ten działa zdecydowanie lepiej i też się zastanawiałam, czy nie wrzucić go do moich ulubieńców dzisiaj, ale patrzę się, ty masz, to ja polecę coś innego, tak, ale to jest naprawdę fantastyczny produkt, a ja nie byłam do niego przekonana, w sensie nie na takiej zasadzie, że nie byłam do niego przekonana, ale no wiecie, ja zawsze mi się tak zwykle. Tak, no bo plus jak ktoś tak bardzo poleca, dużo osób bardzo, bardzo poleca, to u mnie się zapala taka czerwona lampka. Naprawdę to jest aż tak dobre, ale naprawdę jeden z lepszych takich lip balmów na koreańskim rynku. Tak, bardzo dobrze nawilża skórę ust, nie powoduje jakiegoś tam ściągania, właśnie ta skórka nie ma możliwości w ogóle się przesuszania. Jeszcze oczywiście zobaczymy jak w zimę, bo zima tu w Korei jest naprawdę suchym miesiącem, więc trzeba się porządnie nawilżać, ale myślę, że naprawdę się spisze, bo to jest porządny lip balm i ja myślę, że jeżeli będziecie tutaj w Korei, to sobie zakupcie, a zimą to będzie pewnie taki must have. Też fajne na prezent. Tak, jak najbardziej. I nie jest drogi. Tak, to prawda. Dobra, to teraz ja przejdę do mojego kremu, a jest to krem z retinalem. To jest krem z Derma Factory. To jest marka, która nie jest bardzo popularna na zagranicznym rynku. Tutaj jak widzicie to taki typ opakowania, on jest bardzo basicowy i to co ciekawe, większość kosmetyków tej marki tak wygląda. I to jest taki medycznie wyglądający Tak, produkt. bo oni właśnie mają taką filozofię, że skupiają się na składniku. I to co jest fajne, to się troszkę już na koreańskim rynku zmienia, ale wciąż jak macie na przykład dodatek retinolu, to nie wiecie ile tego jest. Tutaj jest napisane co jest w ilu procentach. Jest retinal 0,03%. Jest napisane, że jest ustabilizowany, jest napisane ile dodali innych składników, bo jest tutaj też niacynamid, wszystko jest procentowo fajnie rozpisane i mają też wyższe wersje. Więc jak na taką koreańską markę to dość specyficzne, bo często na przykład wypuszczają jakiś produkt z retinolem, niektóre marki i macie tylko jedną wersję. To się troszkę zmienia i ja myślałam, że to jest bardzo niepopularna marka, ale z tego co wiem w Seulu teraz jakiś czas temu pojawił się pop-up store. Czyli takie miejsce, gdzie taki sklep, który jest otwarty tylko na pewien określony czas, tam są różne jakieś eventy, można dostać próbki i właśnie Derma Factory otworzyło tam swój sklep. To jest naprawdę fajny produkt, ma też tutaj ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej, dzięki czemu ma nas mniej podrażniać i naprawdę jak macie problemy trądzikowe, wasza skóra jest bardzo zatkana, to w takim wypadku bardziej niż retinol sprawdzi się retinal. Więc naprawdę gorąco polecam. Niestety wydaje mi się, że z dostępnością na zagranicznym rynku jest ciężko, ale jakbyście byli w Korei, to koniecznie sobie ten produkt zakupcie albo obczajcie sobie inne produkty z tej marki. Mam nadzieję, że ta marka będzie coraz większa i zasłynie też na zagranicznym rynku. Miejmy nadzieję. Dobrze, to już przeszliśmy przez wszystkie produkty tak naprawdę do pielęgnacji, a zostały nam po jednym produkcie z makijażu i mam u siebie tusz do rzęs. Bardzo fajny tusz do rzęs Lily by Red.
Ja szukałam brązowego tuszu, ale wszystkie były niedostępne w tamtym momencie. W Korei zrobił się taki całkiem potężny trend, który właśnie tak mocno, on był widoczny wcześniej, ale nie aż tak mocno i tak rozległy, czyli kolorowe tusze do rzęsów. I ja mam tutaj Rose Brown i to jest numer 02 i powiem Wam szczerze, jak on ładnie wygląda na naszych rzęsach, a jak do mnie pasuje, to w ogóle jest inna historia. Mi się bardzo podoba, jestem bardzo zadowolona, w miarę dobrze się zmywa. Jedyny może minus jest to, że jednak ma taką bardzo grubą szczoteczkę na bardzo krótkim tym, jak to się... Pałeczce też chciałam tak powiedzieć. Na takim małym patyczku, pałeczce, przez co aż strach, czy się nie maźniemy gdzieś, gdzie nie powinniśmy. Ale naprawdę jestem z niego zadowolona i bardzo ładnie wygląda na oku. Jeżeli chcielibyście, to polecam jak najbardziej. Są także inne kolory, ale ten Brown Rose jest naprawdę super. Tak, on właśnie fajnie pasuje, jak macie troszkę ciemniejsze włosy. Też tak myślę, no. Taki właśnie ciemny brąz, idealnie właśnie do Ciebie pasuje ten kolor. Właśnie, dobrze, to przejdźmy teraz do Twojego produktu. Tak, to jest produkt, który ja też nie spodziewałam się, że go aż tak polubię, czyli ten czarny róż, który ma zmieniać kolor pod wpływem pH naszej skóry z Romand, Better Than Cheek, B03 Black Balm. Naprawdę fajny produkt, jak lubicie taki glow, policzki z glowem, fajnie się sprawdza, tak, mokry policzek, właśnie też kolor jest bardzo naturalny, więc nie wiem, czy to jest jakiś efekt placebo, bo ja sobie tak mówię, że pasuje do mnie ten kolor, czy faktycznie zmienia kolor pod wpływem pH, ale ja jestem bardzo zadowolona. Dla fanów takiego bardziej naturalnego makijażu to będzie strzał w dziesiątkę. Tak, myślę, że jest fajnym produktem, tym bardziej takim gadżeciarskim. Dobra, to już wszystkie nasze produkty, które chciałyśmy omówić w tych ulubieńcach. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dajcie znać, jakie Wasze są ulubieńce z miesiąca, czy to koreańskiej pielęgnacji, czy to... Nie tylko. Nie tylko, mogą być także z zagranicy. A do tego czasu zapraszamy do polajkowania, subskrypcji kanału i Widzimy się kolejnym razem. cześć, pa!